Ostatnie głosowanie pod odcinkiem od Diago pokazało, że czujecie spory niedobór materiałów na temat spółek z Wielkiej Brytanii. Dzisiaj przychodzę do Was z Rio Tinto, czyli drugim, największym na świecie biznesem wydobywczym, który funkcjonuje już od ponad 150 lat. Nie będziemy się zastanawiać, czy Rio Tinto jest dobrą spółką. Jeśli ktoś ma wątpliwości, niech rzuci okiem na notowania akcji od 1986 roku. Pomimo cykliczności biznesu surowcowego, Rio pozostaje niezmiennie w trendzie wzrostowym. Prześwietlając ten biznes, spróbujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, czy akcje brytyjsko-australijskiego giganta są na dzisiaj niedowartościowane, wyceniane fair lub przewartościowane. Odejdziemy dziś od analizy w skali od 1 do 5, bo spółki surowcowe zawsze będą wypadały w takim zestawieniu gorzej od firm, które nie odczuwają żadnej sezonowości i cykliczności. A jeśli wasz broker straszy was wysokimi prowizjami, to w XTB, który jest partnerem kanału, akcje Rio Tinto kupicie na londyńskim parkiecie bez prowizji. Dostępne są także amerykańskie kwity depozytowe, jeśli ktoś woli inwestować i otrzymywać dywidendy w dolarze. Szczegóły na temat oferty XTB znajdziecie w opisie filmu. Zacznijmy analizę od modelu biznesowego, by w ogóle zrozumieć, czym Rio Tinto rzeczywiście się zajmuje, żeby następnie móc ocenić, jakie szanse rozwoju stoją przed tą firmą. Jako inwestorzy musimy pamiętać, że każda firma wydobywcza operuje wokół innych surowców i porównywanie takiego Rio Tinto np. do KGHM-u czy JSW to jak porównywanie jabłek z gruszkami. Skoro jedna firma głównie zajmuje się wydobyciem rudy żelaza, druga miedzi i srebra, a trzecia węgla koksowego. Choć ceny surowców są ze sobą istotnie skorelowane, to nie zawsze rosną i spadają tak samo mocno. Biznes Rio Tinto kręci się wokół rudy żelaza, która odpowiada za 60% wszystkich przychodów. Z rudy żelaza robi się stal. Ta wiedza nam się zaraz przyda. Następną pozycję stanowi ruda boksytu. Tutaj w górę fokus jest podane wprost aluminium, ale żeby powstało aluminium trzeba najpierw poddać obróbce boksyt. W różnych raportach i opracowaniach może to być inaczej ujęte, ale generalnie chodzi o to samo. Zatem aluminium odpowiada za 23% przychodów, na trzecim miejscu jest miedź, która odpowiada za 12% biznesu, tylko że pod frazą miedź kryje się także wydobycie złota i srebra, ponieważ są to pierwiastki wydobywane równolegle w procesie górniczym. Ostatnią odnogą biznesu są tak zwane minerals. Przez to rozumiemy wydobycie diamentów, litu i boranów. One z kolei odpowiadają za 11% przychodów spółki. A i w ramach wyjaśnienia. Spółka nie ma ani grama węgla w swoim portfolio. Wszystkie biznesy węglowe zostały sprzedane m.in. Chińczykom. Rzućmy jeszcze okiem, gdzie Rio Tinto posiada swoje kopalnie, operacje, rafinerie czy przetwórnie. Szybki rzut oka na mapę pokazuje nam, że pod względem natężenia działań króluje Australia, w drugiej kolejności możemy wymienić Kanadę. Eurazja, Stany, Ameryka Południowa czy Afryka stanowią dosłownie po kilka lokalizacji na dany kontynent. Dla mnie bardzo dużym plusem jest fakt, że Rio ma ograniczoną ekspozycję na Afrykę, gdzie prowadzenie biznesu jest często obarczone dużym ryzykiem prawnym i operacyjnym. Starajmy się raczej unikać wojen klanowych, wywłaszczenia, systemów prawnych o dużym natężeniu korupcji, bo to nie wróży nic dobrego. Z tego powodu takie na przykład Sibanye Stillwater jakoś nie budzi mojego entuzjazmu. Okej, wiemy co Rio Tinto wydobywa i w jakich proporcjach uzyskuje z tego przychody. Wiemy w jakich lokalizacjach operuje. Nie powiedzieliśmy jeszcze, komu Rio sprzedaje swoje surowce i tu niestety zbliżamy się do niezbyt dobrych informacji. Za aż 60% przychodów odpowiadają Chiny. Nic dziwnego, skoro większość wydobycia odbywa się w Australii. Państwo środka staje się naturalnym kontrahentem z uwagi na bliskość geograficzną i przede wszystkim chłonność tamtego rynku. Chiny jako fabryka świata konsumują znaczną ilość surowców i półproduktów do dalszej obróbki. W krótkim terminie tak duża zależność od Chin może być problematyczna. W zależności od tego, jak będzie sobie radziła ta gospodarka, tak będzie się też zachowywało Rio Tinto. Chiński rynek nieruchomości, który pochłania sporo stali i aluminium, znajduje się w marazmie. Podobnie może być z przemysłem motoryzacyjnym. Docierają do nas informacje, że ze względu na nadpodaż chińskie elektryki stoją w europejskich portach i nikt nie chce ich kupić. Sytuację może w jakimś stopniu ratować pozostała produkcja i przetwórstwo przemysłowe. Choć i tu pojawiają się negatywne informacje.
bowiem obecnie urzędujący prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zadeklarował ostatnio w trakcie wystąpienia w Pittsburghu, że chce mocniejszej ochrony amerykańskiego przemysłu przed chińską konkurencją i składa propozycję potrojenia ceł na część wyrobów ze stali i aluminium produkowanych w Chinach. Zaczęliśmy od negatywów, ale jeśli spojrzeć na długi termin, Rio Tinto może być wygranym kilku zjawisk ekonomicznych. Po pierwsze, transformacja energetyczna. Prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej wskazują, że aluminium skorzysta z transformacji energetycznej, ponieważ można się spodziewać większego wykorzystania tego metalu w sektorze transportowym, głównie w celu zmniejszenia masy samochodów, samolotów i taboru kolejowego, ale także jako substytut miedzi w niektórych zastosowaniach elektrycznych. Sama miedź też ma prawdopodobnie przed sobą genialny czas. Banki inwestycyjne oraz traderzy surowcowi wskazują, że rosnąca produkcja paneli słonecznych, turbin wiatrowych, rozwój sieci przemysłowych, przejście na samochody elektryczne oraz boom w obszarze sztucznej inteligencji zwiększą w perspektywie dekady popyt na ten metal. Gdy omawialiśmy strukturę sprzedaży, mówiłem, że miedź odpowiadała dotychczas za niewielką część biznesu Rio Tinto. Jednak za sprawą uruchomionej w 2023 roku kopalni głębinowej o nazwie Oyu Tolgoi, znajdującej się na pustyni Gobi, 150 km od granic z Chinami, brytyjsko-australijska spółka będzie miała szansę, by stanąć w pierwszym rzędzie z największymi górnikami miedzi. To złoże ocenia się jako jedno z największych wykrytych dotąd na świecie. Do 2030 roku mongolska kopalnia będzie czwartym największym na świecie ośrodkiem wydobycia miedzi. Szacuje się, że od 2028 roku spółka będzie wydobywać tyle miedzi, że starczyłaby ona na wyprodukowanie 6 milionów pojazdów elektrycznych rocznie. Zakładam, że to będzie główne koło zamachowe biznesu Rio Tinto w następnych latach. Firma sporo zainwestowała w ten projekt, bo od 2010 roku na ten cel przeznaczono około kilkanaście miliardów dolarów nakładów inwestycyjnych, by uruchomić tę kopalnię. Kolejnym determinantem wzrostu, który ja widzę gdzieś na horyzoncie, to Indie. Bo tak jak w pierwszej dekadzie XXI wieku, szybki wzrost gospodarczy Chin był głównym czynnikiem napędzającym popyt na surowce, tak przyszły, intensywny rozwój Indii może wywołać następny supercykl surowcowy. Dobrze, że Indie są niemal w takiej samej odległości od Australii co Chiny. Dzięki temu Rio Tinto wraz z australijskim BHP Billiton mogą być naturalnymi beneficjentami rozwoju najliczniejszego państwa świata. Międzynarodowa Agencja Energetyczna przewiduje, że globalny popyt na stal wzrośnie o ponad 1/3 do 2050 roku. Oczekuje ona przy tym, że do 2050 roku prawie 1/5 stali produkowanej na całym świecie będzie pochodzić z Indii, w porównaniu do około 5% obecnie. Podsumowując, globalny popyt na miedź oraz prognozowany na przyszłość wzrost Indii może podnieść ceny surowców, a to pozytywnie wpłynęłoby na przychody Rio Tinto. Z drugiej strony musimy pamiętać o krótkoterminowym ryzyku marazmu gospodarczego Chin, czy też wysokich cen ropy naftowej, która dosłownie napędza sektor wydobywczy i stanowi ważny koszt funkcjonowania górników surowcowych. Omówienie profilu działalności mamy za sobą, możemy przejść do analizy fundamentalnej, która ma odpowiedzieć nam na pytanie, jak wygląda wycena Rio Tinto w porównaniu z historycznymi wskaźnikami. Zacznijmy od wskaźnika cena do zysku. Obecnie wynosi on 11 i w zasadzie jest równy 10-letniej medianie. Wskaźnik Price to Earnings potrafił w przeszłości spaść aż do 4,6. Posługując się dalej wskaźnikami zyskowności, idziemy do wskaźnika Enterprise Value to EBITDA. I tutaj to wygląda już całkiem nieźle. Generalnie obecny odczyt to 5,5 w stosunku do 10-letniej mediany na poziomie 6,3. Tak jak wspominałem już w jednym z materiałów, wskaźnik EV to EBITDA całkiem dobrze nadaje się do porównywania różnych spółek z różnych sektorów. Przypomnę, że na tym kanale jeszcze nie mieliśmy spółki z tak niskim odczytem tego wskaźnika. Jak rzadko kiedy, ale w tym przypadku ma sens także spojrzenie na wskaźnik cena do wartości księgowej. Tego wskaźnika warto używać przy spółkach z przemysłu ciężkiego, tam gdzie są maszyny, linie produkcyjne, ogólnie coś namacalnego, co jest potrzebne do prowadzenia działalności.
Poza posiadaniem samych kopalni i terenów z nimi związanych, Rio Tinto posiada huty aluminium, rafinerie, inne zakłady do dalszego przetwarzania wydobytych surowców, czy nawet własne koleje cargo. Więc tego majątku trwałego jest całkiem dużo. W Rio Tinto wskaźnik cena do wartości księgowej obecnie wynosi równe 2 i w zasadzie znowu jest on równy 10-letniej medianie. Ale jak już porównamy ten wskaźnik z firmą konkurencyjną, czyli BHP Billiton, u którego wskaźnik wynosi 3,7, to Rio Tinto wygląda całkiem atrakcyjnie. Wskaźniki rentowności, czyli ROE na poziomie 20% czy ROIC na poziomie 13% to absolutnie akceptowalne odczyty. Podobnie jak marża netto na poziomie 19%, która jest absolutnie satysfakcjonująca. Niestety wiadomo jak to w spółce surowcowej, czyli bardzo cyklicznej, te wskaźniki z roku na rok są bardzo zmienne. To, za co tę spółkę na pewno należy pochwalić, to systematyczne obniżanie zadłużenia w ostatnich latach. Jeszcze w 2012 roku dług netto wynosił jakieś 12 miliardów funtów, obecnie wynosi on zaledwie 4 miliardy. Delewarowanie spółki działającej w tak kapitałochłonnym biznesie jest naprawdę wyczynem i tutaj należą się brawa dla zarządu. Jeśli już jesteśmy przy temacie długu, wskaźnik cash to debt wynosi 68%, equity to asset 53%, a debt to equity 26%, czyli niedużo, bardzo bezpieczny poziom długu. Z kolei interest coverage jest na poziomie 8. Tak jak możecie pamiętać, wszystko powyżej 4 jest już akceptowalne i satysfakcjonujące. Zresztą, nawet jakby Rio zdecydowało się na zwiększenie długu, nie miałbym z tym problemu, ponieważ widać, że spółka potrafi kreować wartość z zaciągniętego długu. Jak spojrzymy na relację ROIC to WACC, to jesteśmy w stanie określić, czy firma za pomocą długu potrafi wykreować wartość dla akcjonariuszy. Na czym to polega? Dajmy przykład. Wyobraźcie sobie, że macie 100 zł i decydujecie się zainwestować je w firmę produkującą lemoniadę. Firma ta ma ROIC na poziomie 13%, co oznacza, że z każdych 100 zł zainwestowanego kapitału generuje 13 zł zysku rocznie. Z drugiej strony, firma ta ma również WACC, czyli średni ważony koszt kapitału, na poziomie 10%, co oznacza, że rocznie musi płacić 10 zł odsetek od każdych 100 zł pożyczonego kapitału. I w tym przypadku zysk wynosi 13 zł rocznie, no bo ROIC wynosi 13%. Koszt to 10 zł rocznie, bo WACC wynosi 10%. Ponieważ ROIC jest wyższy od WACC, oznacza to, że firma zarabia 3 zł rocznie więcej niż kosztuje ją pozyskanie kapitału. Innymi słowy, tworzy ona wartość dla Ciebie jako inwestora. Warto też podkreślić solidnie wyglądające wskaźniki aktywności, ponieważ wskaźnik rotacji należności wynosi 19 dni, z kolei wskaźnik rotacji zobowiązań 56 dni. Spółka dzięki takiej konstrukcji wykorzystuje kredyt kupiecki, czyli gotówkę swoich kontrahentów do bieżącego obracania nią, zamiast wykorzystywania np. drogiego kredytu obrotowego z banku. Firma posiada też solidną poduchę w postaci kapitału pracującego. Wynosi on tutaj prawie 9 miliardów funtów. Przechodząc do przepływów pieniężnych, wskaźnik price to free cash flow wynosi 14, czyli trochę powyżej 10-letniej mediany. Nadal znośnie. Jeśli spojrzymy na wskaźnik wypłaty dywidendy w zestawieniu do wolnych przepływów pieniężnych, zobaczymy, że Rio Tinto w ostatnich latach dzieli się z akcjonariuszami niemal całością wolnej gotówki. Gdyby firma miała parcie na wypłacanie rosnącej rok do roku dywidendy, to przy takim wskaźniku free cash flow payout ratio stałaby już przed szklanym sufitem. Skoro już jesteśmy przy temacie dywidendy, spółka jest znana i lubiana właśnie z tego powodu, że wypłaca wysokie dywidendy w relacji do średniej rynkowej. Średni yield z ostatnich 5 lat to 6,6%. Zakładając, że firmie udałoby się utrzymać ten średni procent dywidendy w przyszłych latach, inwestycja w Rio Tinto zwróciłaby nam się w samych dywidendach po 15 latach, czyli prawdopodobnie szybciej niż wynajęte mieszkanie w Warszawie. Wskaźnik payout ratio, który mówi nam, jaki procent zysku netto spółka wypłaca akcjonariuszom w ramach dywidendy, od wielu lat oscyluje w okolicach 60%.
Wiedząc, że mamy do czynienia z firmą surowcową, nie powinniśmy się spodziewać, że dywidenda każdego roku będzie wyższa. To prawdopodobnie nigdy nie będzie idealny wzrost jak od linijki. Jednak Rio przez lata udowodniło, że wie jak osiągać zysk, dzieli się nim z inwestorami i dla wielu z Was pewnie to będzie istotna cecha tej spółki. Przybliżyłem Wam kilka ważniejszych informacji i danych na temat Rio Tinto, a to, czy spółka jest warta Waszej uwagi, musicie sami ocenić. Ogólnie jeśli ktoś zadałby mi pytanie, jak inwestować w spółki surowcowe, odpowiedziałbym, że są dwa podejścia. Pierwsze podejście. Wybrać najlepiej zarządzaną spółkę surowcową, która udowodniła swoją wartość dla akcjonariuszy oraz pokazała stabilność funkcjonowania i włożyć ją po prostu do zdywersyfikowanego portfela. Powtarzam, zdywersyfikowanego. W tym podejściu warto byłoby ją trzymać dla dywidend niezależnie od sytuacji makroekonomicznej na świecie. Najważniejsze w spółkach surowcowych to nie brać najtańszej spółki, która pewnie jest pułapką, bo operuje na terenie niestabilnego państwa Afryki, w dodatku nie ma pewnie planu na rozwój, tylko jest dojną krową na dosłownie parę lat. Drugie podejście to inwestowanie aktywne wtedy, kiedy surowce są na fali. Znowu, dobrze jest wybrać spółkę dobrze zarządzaną, ale w tym ujęciu próbujemy się jeszcze wstrzelić w pewne okienko czasowe, gdy notowania spółki mają szansę na istotny wzrost. Czy da się przewidzieć ceny surowców lub start supercyklu surowcowego? Nie wiem jak Wy, ale ja tego nie umiem. W sieci możecie co jakiś czas trafić na grafiki i wykresy, które mówią na przykład, że surowce są tanie w relacji do S&P 500. Pewnie gdzieś tam mogą być pomocne do oceny sytuacji przy skrajnych wartościach niedowartościowania i przewartościowania, ale uczulam, że notowania mogą wyjść poza znane nam dotychczas ramy cenowe i pójść jeszcze mocniej w górę albo jeszcze mocniej w dół, tak jak to było z ropą w trakcie apogeum covidowego w marcu 2020. Pamiętajcie też, że w spółkach surowcowych zasadniczo liczy się tylko jedna rzecz – cena surowca. Jeśli cena surowca nie będzie wystarczająco wysoka, by pokryć koszty jego wydobycia, to nawet najlepiej zarządzana spółka świata sobie nie poradzi. Dla kogo Rio Tinto na pewno nie będzie dobrym wyborem? Dla skoncentrowanych portfeli, czyli na przykład dla mnie. Jeśli wasz portfel akcyjny zawiera mniej niż 8-10 różnych spółek, to mocno zastanowiłbym się nad wprowadzeniem Rio do swojego portfolio. A już na pewno nie zaczynałbym budowania portfela od spółki surowcowej. I odpowiadając na pytanie, które zadałem na wstępie, czy Rio jest niedowartościowane albo przewartościowane, pokażę Wam teraz 3 wykresy, które same Wam odpowiedzą na te pytania. To są wykresy siły względnej Rio Tinto do aluminium, rudy żelaza oraz miedzi, czyli do 3 surowców odpowiadających za większość przychodów firmy. W miejscach, gdzie wykres jest nisko, oznaczało to, że Rio Tinto było tanie w stosunku na przykład do aluminium. A im notowania na wykresie znajdują się wyżej, oznacza to, że Rio Tinto jest, nazwijmy to, relatywnie drożej wyceniane. Widzimy, że we wszystkich 3 przypadkach wykres siły względnej znajduje się powyżej średniej z ostatnich 10 lat. Ostateczną decyzję, czy Rio Tinto pasuje do waszego portfela, oczywiście musicie podjąć sami. Dalej już niestety nie pomogę. Na dzisiaj to wszystko i dzięki, jeśli wysłuchałeś tego do końca. Trzymajcie się, cześć!